Dzień dobry, kryptonole. Bardzo dziękuję za subskrypcję i wyświetlenia. Zapraszam do komentarzy lub po prostu napiszcie, o czym chcecie zobaczyć kolejny odcinek. A więc zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Satoshi, tajemniczy miliarder bitcoinów. Kto tak naprawdę kontroluje największą fortunę w świecie kryptowalut? Od momentu powstania bitcoina w 2009 roku, jego twórca, Satoshi, pozostaje jedną z największych zagadek w świecie technologii. Chociaż jego tożsamość wciąż pozostaje nieznana, to jego wpływ na rynek kryptowalut jest niezaprzeczalny. Satoshi to pseudonim osoby lub grupy osób, które zaprojektowały protokół Bitcoin i napisały pierwszą jego implementację. Chociaż początkowo aktywnie uczestniczył w rozwoju Bitcoina, w 2010 roku nagle zaprzestał wszelkiej aktywności, pozostawiając społeczność z wieloma pytaniami bez odpowiedzi. Miliony bitcoinów w jednych rękach. Zobacz, kto je posiada. Szacuje się, że Satoshi posiada około 1,1 miliona bitcoinów. To ogromna liczba, która czyni go największym posiadaczem tej kryptowaluty na świecie. Wartość tych zasobów, według szacunków z lutego 2024 roku, przekracza 47 miliardów dolarów. To czyni Satoshi jedną z najbogatszych osób na świecie, choć jego tożsamość i lokalizacja pozostają nieznane. Oprócz Satoshi, istnieje wielu innych znanych inwestorów w Bitcoina. Do najbardziej znanych należą Tyler i Cameron Winklevoss, bliźniacy, którzy zainwestowali w Bitcoina na bardzo wczesnym etapie, posiadają obecnie znaczną ilość tej kryptowaluty. Posiadają około 70 tysięcy BTC. Tim Draper, znany inwestor, który nabył znaczną ilość bitcoinów na rządowej aukcji. Michael Saylor, założyciel MicroStrategy, który jest jednym z największych korporacyjnych posiadaczy bitcoinów. Posiada ponad 17 tysięcy BTC od 2020 roku, ale na pewno wartość ta wzrosła. Korporacyjne giganty na rynku bitcoinów. Kto posiada ich najwięcej? Nie tylko osoby prywatne, ale także duże korporacje inwestują w bitcoina. Firmy takie jak MicroStrategy posiada 386 tysięcy BTC. BlackRock jest w posiadaniu 610 tysięcy BTC, czy Grayscale, które ma w posiadaniu prawie 216 tysięcy BTC. Firmy te posiadają ogromne ilości tej kryptowaluty, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu instytucjonalnym. Dlaczego Satoshi jest tak ważny? Satoshi jest postacią kultową w świecie kryptowalut. Jego wizja stworzenia zdecentralizowanej waluty, która nie byłaby kontrolowana przez żadne rządy czy banki centralne, zrewolucjonizowała świat finansów. Chociaż jego tożsamość wciąż pozostaje tajemnicą, jego dziedzictwo jest niezaprzeczalne. Co przyszłość niesie dla Bitcoina? Choć przyszłość Bitcoina jest trudna do przewidzenia, jedno jest pewne. Rola Satoshi w historii tej kryptowaluty będzie zawsze fascynować. Czy kiedykolwiek poznamy jego prawdziwą tożsamość? Czy jego ogromna fortuna zostanie kiedykolwiek wydana? To pytania, na które odpowiedzi będziemy poszukiwać jeszcze przez wiele lat. Rosja otwiera drzwi dla kryptowalut, nowe regulacje i podatki. Rosja staje się jednym z pierwszych krajów, które wprowadzają kompleksowe regulacje dotyczące rynku kryptowalut. Prezydent Władimir Putin podpisał nową ustawę, która uznaje waluty cyfrowe za własność i określa zasady ich opodatkowania. To przełomowe wydarzenie może znacząco wpłynąć na rozwój rynku kryptowalut w Rosji i na całym świecie. Kluczowe zmiany wprowadzone przez nową ustawę. Uznanie kryptowalut za własność. Rosja dołącza do coraz większego grona państw, które oficjalnie uznają waluty cyfrowe za aktywa podlegające regulacjom. Zwolnienie z VAT. Kopanie i sprzedaż kryptowalut są zwolnione z podatku od wartości dodanej. Podatek dochodowy. Przychody z kopania będą podlegały standardowym stawkom podatku dochodowego, z obowiązkiem odliczenia kosztów związanych z tym procesem. Progresywny podatek dla osób fizycznych. Wysokość podatku dochodowego od zysków z transakcji kryptowalutami będzie zależeć od wysokości osiągniętego dochodu. Wysokie podatki dla firm. Od 2025 roku firmy zajmujące się kopaniem będą obciążone podatkiem dochodowym w wysokości 25%. Ograniczenia dla uproszczonych systemów podatkowych. Podmioty związane z kryptowalutami nie będą mogły korzystać z uproszczonych form opodatkowania. Co jest celem nowych regulacji? Przezroczystość. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie przejrzystości rynku kryptowalut i umożliwienie skuteczniejszego nadzoru. Ochrona inwestorów. Regulacje mają również chronić inwestorów przed oszustwami i nieuczciwymi praktykami. Integracja z systemem finansowym.
Rosja dąży do zintegrowania rynku kryptowalut ze swoim systemem finansowym, jednocześnie zachowując kontrolę nad tym rynkiem. Jaki to może mieć wpływ na rynek kryptowalut? Wzrost legalności. Nowe regulacje zwiększają legalność działań związanych z kryptowalutami w Rosji, co może przyciągnąć nowych inwestorów. Stabilizacja rynku. Jasne zasady dotyczące opodatkowania i regulacji mogą przyczynić się do stabilizacji rynku kryptowalut w Rosji. Wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych. Rosja może stać się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych rynkiem kryptowalut. A więc krótkie podsumowanie. Rosja stawia na rozwój rynku kryptowalut, wprowadzając kompleksowe regulacje. Chociaż nowe przepisy mogą wiązać się z wyższymi podatkami dla niektórych podmiotów, to z drugiej strony zapewniają większą pewność prawną i mogą przyczynić się do rozwoju tego innowacyjnego sektora. Na koniec pozdrawiam Was wszystkich i pamiętajcie, że nie są to porady inwestycyjne. Są to tylko wiadomości, które pojawiają się w sieci. Ema Kryptonole.